Siemka, ja jestem Monacho i witam was serdecznie w kontynuacji spin-offu mangi Gine Reboot. Bardzo się cieszę, że nawet sam autor pochodzący z Meksyku, jeśli dobrze pamiętam, muchas gracias, mogę tutaj nawet powiedzieć dziękuję bardzo za jego pracę, dziękuję bardzo za jego komentarze, przytoczę je wam teraz. Skomentował właśnie ostatni odcinek i dopiero teraz, dosłownie 5 minut przed nagrywaniem odcinka, zauważyłem, że zostawił ten też komentarz pod pierwszym odcinkiem. Przeczytam je wam tutaj, bo są one o tyle istotne, że zawierają pewne informacje dotyczące się tego, co będzie w przyszłości. Nie, że spoilery, raczej takie technikalia. To jest komentarz spod pierwszego odcinka, który dosłownie przed chwilą zobaczyłem. Dziękuję Adacho za zaprezentowanie tego spin-offu. Przyjaciele, ten komiks jest dla mnie amigos, we are amigos, można powiedzieć. Przyjaciele, ten komiks jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ponieważ opowiada całkowicie oryginalną historię z mojego uniwersum o przeszłości Gine. Znajdziecie tu nową fabułę oraz zupełnie nowych bohaterów, którzy będą kluczowi dla nadchodzących projektów, nad którymi pracuję, takich jak Fasha Legacy, który jest obecnie w trakcie realizacji. Z całego serca mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało pytajcie. Przepraszam również, jeśli na niektórych stronach jest zbyt dużo tekstu. Był to błąd z moich początków, który stopniowo poprawiam. Bardzo dziękuję, że autor się pofatygował i napisał to, przetłumaczył to na język polski. Doceniam ten drobny gest. Bardzo tobie dziękujemy za twoją pracę. I teraz przeczytam jeszcze komentarz spod drugiego mojego odcinka, w którym widzieliśmy walkę Gine i Brychesa. Tak go nazwałem. Jeszcze raz przepraszam za ilość tekstu na niektórych stronach. Spokojnie, nie gniewam się. W tamtym czasie byłem jeszcze bardzo niedoświadczony w tej kwestii. Jednak już po kilku stronach zauważycie, jak zacząłem to poprawiać, zostawiając tylko tekst niezbędny, aby każda scena płynęła lepiej. Jeszcze raz dziękuję Adacho za przeniesienie tej historii do twojego pięknego kraju. I uwierzcie mi, najlepsze w tym komiksie dopiero się zaczyna. Co tu dużo mówić. Populacja przyjaciół Adachoverse zwiększa się. Ja z wielką przyjemnością zapoznaję się z tą historią i z wielką przyjemnością przeczytam razem z wami dalszą jej część. Ile tutaj jest konkretnie stron? Z tego co kojarzę, około 120. Obecnie jesteśmy na 26 i, tak jak pamiętacie, Gine wygrała walkę, nokautując Brychesa tym uderzeniem, które Bardock chciałby nawet nazwać, bo jest to coś, co Gine zaprezentowała, w zasadzie opatentowała już w dzieciństwie. Mamy tutaj cebularze, podobają mi się te nazwy, ja wiem, że to są nazwy, które sam wymyśliłem i oni się tak nie nazywają, ale Bryches i cebularz to są bardzo ładne polskie słowa. Twoje rany nie są poważne, ale będziesz musiała odpocząć przed następnym meczem, przynajmniej kilka godzin. Chodź, zabiorę cię do komory leczniczej, mówi cebularz podnosząc Ginę z ziemi. Wygląda na to, że teraz przyszła moja tura, żeby podnieść cię na twoje nogi. No i w końcu udało ci się znaleźć użycie dla twojego zakutego łba. Swoją drogą, wyglądasz okropnie. Jesteś pewien, że chcesz mi pomóc? Pyta Ginę. Nie chciałabym, żebyś się pode mną zapadł. No, niezła z ciebie komediantka, ale czasami naprawdę martwię się o ciebie bardzo. Nie psuj zabawy, starcze. To moje pierwsze zwycięstwo. A, moment, to się czyta od lewej do prawej. Damn, dlaczego za każdym razem te mangi są tak pomieszane? To jest pomieszane w mojej głowie. Nie wiem, w którą stronę się czytam. Także na początku mamy komunikat, że Król Vegeta osobiście będzie oglądał finałową rundę, więc dobrze się spiszcie. Cóż, chciałabym, żebyś nie był jedyną osobą, która się o mnie martwi. Czyli tamten mężczyzna to Bardock. To jest ten, na którego miałaś swoje oko. Cóż, kiedy wszyscy myśleli, że umrzesz, bardzo się martwił i chciał zainterweniować, żeby cię uratować. To kosztowałoby go nawet jego pozycję jako lidera składu. Jest po prostu typowym Saiyaninem, który nie jest w stanie dobrze okazywać swoich prawdziwych emocji. Bardock się mną martwił? Giny się cieszy i macha swoimi nóżkami i ogonem. Ej, zachowujesz się jak rozwydrzone dziecko. Jesteś dorosłą osobą, zachowuj się, dobrze? Wiercisz się za bardzo, pogłębisz tylko swoje rany, mówi cebularz. W międzyczasie rozpoczyna się kolejny mecz o walkę w tym finale tego drzewka. Gine przeszła do finału, pokonując Brychesa i w drugim półfinale zaraz zobaczymy. No właśnie, Fasha tutaj widzę, że jest, także to jest raczej oczywiste, bo wiemy, jak ta historia się zakończyła. W sensie wiemy, kto był faktycznie w oddziale Bardocka. Gine mogła mieć szczęście, ale to była dobra walka, mówi Tora. Mylisz się. To nie było tylko szczęście, mówi Bardock. Była perfekcyjnie świadoma tego, że jej ataki nie są bardzo efektywne, więc była skoncentrowana na uderzeniu swojego przeciwnika konkretnie w twarz. Mimo tego, że jej ataki są słabe, jeśli zostaną skupione w jednym punkcie, w końcu przyniosą skutek. Icon on się nazywał? Pierwszy raz chyba widzimy jego imię. O, zobaczcie, teraz dopiero uświadomiłem sobie, że wszystkie ataki, które do tej pory Gine wyprowadzała, były wyprowadzane tylko w twarz. Kopnięcie w twarz, kolejne kopnięcie w twarz, kolejne kopnięcie w twarz i ten atak w brodę
tylko po prostu przechylił szale. To były już za duże obrażenia, które Bridges miałby przyjąć, więc to nie było tak, że powaliło go jedno uderzenie, jeden cios. On po prostu miał skumulowane obrażenia w tym miejscu. Okej, to ma sens. Przeoczyłem to za pierwszym razem. Nadal myślę, że miała szczęście po swojej stronie. Poza tym, coś mi mówi, że jesteś zadowolony, że wygrałam. Mam rację? Nie mam pojęcia, o czym mówisz, odpowiada Bardock. Poczekaj chwilę, cebularzu. Zanim polecę się uleczyć, chciałbym obejrzeć następny mecz. Chciałbym zobaczyć, z kim będę walczyć i... O, mecz się zakończył! Knockout! Błyskawiczny knockout! Co jest? Jak to się mogło tak szybko zakończyć? Zwycięzcą jest Fasza i to ona będzie walczyć w finale z Ginę. Fasza, ty też bierzesz udział? Byłaś tak bardzo rozkojarzona, że nawet nie zauważyłaś, że tu jestem. Mam nadzieję, że się przygotujesz na tę walkę Ginę, ponieważ będę walczyć z całą swoją mocą. I ja będę osobą, która zabierze to ostatnie miejsce w drużynie. Dodatkowo zniszczę każdego, kto będzie mi próbował przeszkodzić. To będzie interesujące, ale nie planuję przegrać, Fasza. Ale się spodziewaliśmy tego, także to nie jest akurat duże zaskoczenie, że Ginę i Fasza będą walczyć ze sobą w finale. Kilka chwil później w jednostce medycznej. Ta kobieta jest pełna niespodzianek, doktorze. Jest silniejsza niż wygląda. Słyszałem, że jej mecz był bardzo zaciekły. Nie spodziewałem się, że wygra. Jej leczenie nie potrwa długo. Niedługo będzie gotowa do kolejnej walki. Jednakże boję się, że nic nie możemy zrobić, jeśli chodzi o twoją chorobę. Przepraszam. Nie ma co się przejmować, doktorze. Już zaakceptowałem swój los. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to ustawić Ginę na lepszej ścieżce, na dobrej ścieżce, żeby stała się lepszą Sajanką. Ta walka będzie dla niej... Wiecie co? Mam wrażenie, dzisiaj goliłem głowę i jakiś włos chyba wpadł mi do kapcia i teraz mnie kłuje w nogę. Tak, to prawda. Ta walka jest dla niej ważna. Nawet jeśli wygrałaby miejsce w drużynie Bardocka, mogłaby to nie być najlepsza rzecz dla niej. Po leczeniu Ginę bierze prysznic, więc Fasza, jeśli dobrze pamiętam, byłaś kiedyś z nią przyjaciółką, prawda? Miały być przecież swoimi śmiertelnymi rywalkami. Trudno powiedzieć. Zawsze się przyjaźniłyśmy, kiedy byłyśmy dziećmi, ale poszłyśmy swoimi drogami, żeby wzmocnić się na przestrzeni lat. Nie wiedziałem, że będę walczyć z nią w tym turnieju. Ale teraz jest dobry czas, żeby dowiedzieć się, która z nas jest lepsza. Czyli one praktycznie ze sobą nie rozmawiały od czasu, kiedy były młode. Tak mi się wydaje. Więc ty i Fasza walczyłyście, kiedy byłyście dziećmi. Powiedz mi, kiedykolwiek ją pokonałaś? Nie, ani razu. Za każdym razem kopała mnie w dupę, kiedy trenowałyśmy. Jak możesz mówić to tak spokojnie? Teraz to już jest tylko przeszłość. Nie walczyłyśmy ze sobą bardzo długi czas. Trenowałyśmy osobno. Jeśli chcę ją pokonać, muszę wierzyć, że jestem wystarczająco silna, żeby to zrobić. Nie mogę myśleć o przegranej. Nie mówię, że to będzie łatwe, ale nie jest to niemożliwe. Nie jestem już tak słaba, jak kiedyś byłam. Teraz, kiedy jestem wyleczona, jestem gotowa, by walczyć. Mam dobre przeczucie odnośnie tej walki. No ja nie, bo znam przyszłość. Ja znam przyszłość jak Bardock ze specjala telewizyjnego z Dragon Balla Z, który mógł przewidywać przyszłość. Wiem, że to Fasza będzie w ekipie. Chociaż... Czy tak oczywista rzecz nie zburzyłaby trochę napięcia? Może autor przewidział tutaj coś innego? Może będzie tak, że obie zostaną w drużynie, a potem na przykład Ginę zajdzie w ciążę i odejdzie z drużyny, żeby zajmować się dzieckiem? No, nie jest to chyba aż tak oczywiste, teraz mi się wydaje. Okej, jesteśmy z powrotem na stadionie Widzewa Łódź. Kilka momentów przed walką Faszy i Giny. Nawet pojawił się król, który będzie ogłaszał zwycięzcę. Król Vegeta III. Znana nam oczywiście postać. Postać znana, że tak powiem. Wiesz co? Nie jest za późno, żebyś się stąd jeszcze wycofała i oszczędziłabyś sobie ośmieszenia poprzez porażkę ze mną. Miałabym zmarnować okazję swojego życia, żeby pokonać ciebie przed wszystkimi? Nawet przed królem? Nie wydaje mi się, odpowiada Ginę, która jest bojowo nastawiona. Ja jej tutaj kibicuję, no bo przecież ona jest protagonistką. I szczerze mówiąc, wolę ją bardziej niż Faszę. Faszę też lubię, ale jakby jestem bardziej neutralnie nastawiony do Faszy. Zobaczmy, co tutaj autor ugotował. Pogódź się z tym, Ginę. Nigdy nie będziesz miała tego, co jest potrzebne, by mnie pokonać. I nigdy tego nie miałaś. Myślisz, że tym razem będzie inaczej? Jesteś zbyt pewna siebie. To ci powiem, dużo czasu minęło. Teraz nic mnie nie blokuje przed tym, żeby w końcu skopać ci tyłek. Niech rozpoczną się igrzyska, wykrzykuje król Vegeta III. No i mecz się rozpoczyna. Tylko ci powiem, Fasza, jeśli chcesz mnie pokonać, musisz walczyć na całość. Będziesz żałować, że sugerowałaś mi taką rzecz, Ginę. No i walka się rozpoczyna. W ogóle zwróćcie uwagę na to, że Ginę
nie, że Fasza ma takie jakby czerwone oczy. No faktycznie ona ma takie troszeczkę bardziej czerwone oczy, jakby tęczówki miała czerwone, nie? Podczas kiedy Ginę ma całe czarne oczy. Po pierwszym zderzeniu Fasza już mówi do Ginę: komplement, nie jesteś taka zła. Jestem w stanie stwierdzić, że wzmocniłaś się od ostatniego czasu, kiedy wycierałam tobą podłogę. Ale jeśli to wszystko, co potrafisz, nie jestem pod wrażeniem. Nie wykluczaj mnie z walki. Dopiero się rozkręcam, no tak. Wow! Teraz będę zwracał na to uwagę. Ginę wypłaca lewego luja w policzek Faszy. Będę zwracał na to uwagę, czy Ginę faktycznie cały czas atakuje głowę Faszy. Bo jeśli będzie tak, że Fasza będzie cały czas przyjmowała ataki na twarz, to być może walka skończy się podobnie jak ten półfinał, w którym Ginę znokautowała Brychesa. Odskakują kobietki od siebie. Nieźle, Ginę. Naprawdę chyba zaczynam się dobrze bawić. Ale zobaczmy, czy będziesz w stanie uniknąć tego. Fasza wystrzeliwuje w stronę Ginę Kiblasta. Wiemy, że ta też jest w stanie używać ki, ale czy będzie jakoś to kontrolować? Nie. Unika tego, podskakując w powietrze, ale to był tylko wabik. Fasza doskakuje za nią i zdziela ją w tył głowy, uderzając nią o posadzkę. Co jest, Ginę? Nie chcesz mi powiedzieć, że już się poddałaś? Przynajmniej postaraj się bardziej, dopiero się rozkręcam, ale to nie miało żadnego znaczenia, co się przed chwilą wydarzyło, bo Ginę nie ma zamiaru się poddawać. Z tych tumanów kurzu, które zostały wzniecone na arenie, wydobywają się pociski ki, które zaskakują Faszę, lecą w jej stronę, ale ta jest w stanie uniknąć każdego z nich. Co za nudy, to nawet nie jest wyzwanie. O, to był też tylko wabik! To był też tylko wabik! Fasza jest zaskoczona tym, że Ginę nagle pojawia się przy niej i wbija jej kolanką w brzuch. Czyli mamy tym razem uderzenia w różne części ciała. Wydaje mi się, że Ginę nie będzie stosować tej samej taktyki co ostatnio. Być może nawet tutaj to wygląda tak, że jeśli chodzi o poziom mocy, to one są ze sobą zbliżone, że tamten Bryches był po prostu bardzo silny, a Fasza jest silna, ale nie jest aż tak silna jak Bryches, jest po prostu może bardziej wytrenowana, w sensie ma większe umiejętności, technikę. Walka się rozkręca, mówi Tora. Szkoda, że nie będziemy mogli wziąć ich obu do drużyny. Ej, Bardock, mam sugestię. Co powiesz na to, żebyśmy wyrzucili Sugesha z drużyny? W ten sposób będziemy mieli miejsce na dwie dziewczyny. Fasza popełniła błąd i zlekceważyła Ginę. Nie była świadoma tego, że siła Ginę zwiększyła się po jej walce z Brychesem. Nie mówcie mi, że Ginę jeszcze przeszła Zenkaibusta między półfinałem a finałem. Ale nawet pomimo tego, obie nie dają za wygraną. Następna osoba, która popełni błąd, może przegrać tę walkę. A wy nawet nie zwracacie uwagi. Przestańcie się zachowywać jak dzieci i skoncentrujcie się na walce, mówi Bardock. Tora i Sugesh się... w zasadzie Sugesh się złości na Torę, że ten zasugerował wyrzucenie go z drużyny. Patrzcie, no mamy tutaj bardzo mocne wymiany ciosów, ale wygląda na to, że obie zawodniczki są mniej więcej na równym poziomie. Zenkaibust myślę, że jest tutaj jak najbardziej zrozumiałe. Przecież nie jest to zarezerwowane tylko dla męskich osobników rasy sajańskiej. To przywraca wspomnienia. Kiedy była jeszcze dzieckiem, nikt nie chciał z nią trenować. Zawsze uważali ją za małą i słabą. Ale Fasza, pomimo tego, że była bardzo popularna wśród młodych, zawsze była tą, która poświęcała uwagę Ginę. Stały się ze sobą nierozłączne, jak siostry. Czekaj, ale przed chwilą kurwa pytałeś ją, czy ją zna? Przed chwilą pytał ją, czy... No dobra, pytał ją, czy kiedyś ją pokonał, a nie czy ją zna, więc w sumie niech będzie. Cebularz znał Faszę, ale nie wiedział po prostu, czy Ginę kiedyś wygrała. Jestem pewien, że w tym momencie żadna z nich nie dba o to, czy dostanie miejsce w drużynie Bardocka. Sądząc po ich twarzach, po prostu bawią się dobrze ze względu na to, że toczą siostrzaną walkę. Chciałoby się powiedzieć siostrobójczą, to jest dobre słowo? Patrzcie, co tu się dzieje! Pociski, wymiany ciosów, uniki, wybuchy, kurde belew. Ginę kopie Faszę w twarz. Co to w ogóle za słowo? Ginę kopie Faszę w twarz. Ginę kopie Faszę w twarz. No okej, a Fasza odpowiada czymś bardzo podobnym. O nie, co to jest za jakaś niekorzystna pozycja? Fasza złapała Ginę w niekorzystną pozycję. Jesteś przytwierdzona, jesteś przybita, Ginę. Jak masz zamiar się teraz ruszyć? Im bardziej się starasz, tym bardziej będzie bolało. W ten sposób mogę złamać twoje ręce jak gałązki. Masz jedną opcję. Poddaj się. Wygląda na to, że walka się zakończyła, mówi Tora. Nie wydaje mi się, żeby Ginę była w stanie się oswobodzić z uścisku Faszy. Nic nie jesteś w stanie zrobić. Wiecie, co ona zrobi? Jak ona jest w takiej pozycji, to może strzelić stopami w plecy, w sensie z kiblastów, w plecy Faszy, no nie? Jest w takiej pozycji i zrobi...
Tak, musiałem wam to zaprezentować, bo inaczej byście nie zrozumieli. Przecież może ugiąć kolana i ze stóp wystrzelić Albo wiecie co? Podłożyć stopy pod pośladki faszy i strzelić kiblastem, żeby wystrzeliła w powietrze jak noworoczny fajerwerk. Jak gdybym pisał tę mangę, to jest pewnik, żebym to tak narysował. Fasza, nie poddam się. Fasza jest zezłoszczona. Nie bądź głupia. Udowodniłaś, że jesteś dobrą wojowniczką. Nikt nie będzie już mówił, że jesteś słaba czy tchórzliwa. Walka się skończyła. Chyba że chcesz, żebym złamała twoje ręce. Poddaj się! Nigdy cię nie poddam! Patrzcie, co robi Ginę. Używa swojego ogona! I podcina faszę, obraca się na plecy i kontruje kiblastem. Fasza jest wystrzelona faktycznie w powietrze, ale będąc cały czas spychana, a w zasadzie wypychana do góry, atakuje swoimi kiblastami, które uderzają w miejsce, w którym Ginę jest, ale Ginę ucieka, w ostatnim momencie robi unik. Obie padają plackiem na ziemię. Wygląda na to, mówi Cebularz, że obie doszły do swojego limitu. Jeśli ta walka będzie kontynuowana, król być może zadecyduje o zwycięzcy poprzez werdykt. Używanie swojego ogona. Co za dziecinny ruch. Może, ale zadziałał. Chciałabym powiedzieć, że go zaplanowałam. Zobacz na siebie, jesteś cała poobijana. Ledwo masz siłę, żeby wyprowadzić cios. Możesz mieć rację, ale to tyczy się też ciebie, Fasza. Nadal myślisz, że możesz walczyć? Nie wiem. Myślę, że jest jeden sposób, żeby się przekonać, odpowiada Fasza. Ostatni cios! Całą swoją energię, ostatnią kroplę swojego ki wleje w ten ostatni atak. Niech lepsza Sajanka wygra. Jeśli to masz zamiar zrobić, zrobię to samo. Wóz albo przewóz, oznajmia Fasza. I Ginę też. Nie przegram z tobą! Rzucają się w swoją stronę i zderzają się. Wielki wybuch energii na środku areny. Cebularz i nawet Bardock muszą zakryć swoje twarze. Kto wygrał tę walkę? Obie są odrzucone. Czy mamy tutaj zasadę o wypadnięciu z ringu? Obie są odrzucone i obie trafiają w ścianę, lądują na posadzkę. I wygląda na to, że obie są nieprzytomne. Podwójny knockout. Nigdy w ten sposób nie dowiemy się, kto wygrał, więc to król Vegeta musi ogłosić zwycięzcę. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy wziąć po prostu 2 do drużyny. Idioto, mamy tylko miejsce dla 5. W normalnych warunkach ten, kto by dalej stał, byłby zwycięzcą, ale obie upadły, więc król Vegeta musi zdecydować, mówi Tora. Cóż, jeśli chodziłoby o mnie, ja bym wybrał Faszę. Żartujesz sobie? Ginę powinna wygrać. Co sądzisz, Bardock? Shugesh i Tora w międzyczasie się kłócą. Cisza! To prawda, że obie wojowniczki nie są w stanie kontynuować. Nie mamy całego dnia. I jako, że obie nie są w stanie się ruszać, podjąłem decyzję, kto wygra. Król Vegeta decyduje. Kto wygra? Kto wygra? Bardock wygrał? Czekaj, co? Bardock wygrał, bo ma takie fajne dupeczki w drużynie. Jak wszyscy wiemy, król Cold namaścił swojego Freezę, żeby ten przejął jego rolę. Jednakże ojciec i syn zawsze upokarzali i umniejszali nam, Saiyanom i naszej dumie. Głównym powodem, dla którego zorganizowałem ten turniej, w którym biorą udział najsilniejsi i najbardziej krwiożerczy wojownicy, jest to, by pokazać tym potworom, że my, Saiyanie, jesteśmy rasą, z którą trzeba się liczyć. Teraz, jeśli chodzi o zwycięzcę tej walki, doszedłem do konkluzji. Bardock, ta dwójka wojowniczek pokazała, że jest obiecująca. Przy innych warunkach zrobiłbym wyjątek i pozwoliłbym obu dołączyć do twojej drużyny. Ale wiesz, że to sprawiłoby, że wyglądalibyśmy na mięczaków przed demonami mrozu. Żeby zadecydować, kto będzie 5. członkiem twojej drużyny, zabierzesz Faszę i Ginę na swoją następną misję. Ta, która odniesie lepsze rezultaty, będzie tą, która zostanie w twojej drużynie. A niech to. Nie w ten sposób. To ciekawe, wow! Ginę, Fasza, udajcie się obie do medycznej kapsuły. Wyruszamy tak szybko, jak będziecie uzdrowione. Kilka minut później w jednostce medycznej. To jest niedorzeczne, nie powinnam tutaj być. To twoja wina, Ginę. Nigdy przez te wszystkie lata mojego treningu nie byłam w takiej sytuacji. Musiałaś oszukiwać, przyznaj się. Nie jest w stanie przyjąć porażki, w zasadzie nawet nie tyle co porażki, remisu. Nie oszukiwałam, po prostu bardzo ciężko trenowałam, to wszystko. Wiedziałam, że będziesz też ciężko trenować, żeby być w drużynie Bardocka. Chciałaś mi to zabrać, mówi Ginę. Jakbym miała wybór, spóźniłam się trochę na turniej i jedyne miejsce, gdzie mogłam wziąć udział, to była ta drabinka do drużyny Bardocka. Ty byłaś tą, która nie chciała już ze mną trenować, bo chciałaś być arcyrywalką, pamiętasz?
Teraz nie jesteś w stanie przyjąć porażki. Spadaj, nie ma opcji, żebyś mnie kiedykolwiek pokonała. Tak, naprawdę? W takim razie dlaczego jesteś w komorze leczniczej? Zamknij się. Ej, doktorze, jak długo one tam będą? Jeszcze parę godzin. Nie wydaje mi się, żeby te komory były w stanie wytrzymać tyle szczekania. Także walka zakończyła się remisem. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że Fasza zostanie ogłoszona, a ginę na przykład. Chociaż ciekawe, bo to nam otwiera drogę do tego, żebyśmy dowiedzieli się czegoś jeszcze, żebyśmy mieli dodatkowy plot twist. Jak będzie wyglądać ta misja, na którą polecą w 6. Bardock, Tora, Szugesz, Borgos, Fasza i Ginę. Być może na przykład Bardock uratuje Ginę i wtedy stwierdzi ona, że... Nie wiem, nie mam pojęcia, nie chcę tutaj domniemywać, ale podoba mi się ta historia, cały czas trzyma poziom, jest też humor, świetnie ona się prezentuje pod kątem rysunków, cieszę się, że ona jest w kolorze i w ogóle jest dopieszczona graficznie, nie mam nic więcej do dodania, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie lajka, jeśli tak, odsyłam Was oczywiście do linków, które prowadzą Was do autora, DeviantArt, Patreon, Ko-fi, wszystko to znajdziecie w opisie, póki co, miłego dnia Wam życzę, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana!